Witajcie w kolejnej recenzji SmartMe. Dzisiaj mam dla Was kolejną przystawkę. Realme Smart TV Stick, czyli drugi TV Stick, jaki mam okazję testować, bo pierwszy był od Xiaomi. A teraz Realme, czyli ci od telefonów, stwierdzili, hej, zrobimy również wtyczkę do smart telewizora, do zwykłego telewizora, żeby stał się smart. Czy wyszło im to, czy nie? Tego dowiecie się w tym filmie. Wtyczka do TV to taki przerośnięty pendrive, który wkładamy do naszego starego telewizora i on nagle staje się inteligentny. A nie w sensie, że będziemy mogli z nim prowadzić jakieś dysputy na temat wyższości mysłowic nad Sosnowcem. Raczej tutaj chodzi o takie coś jak odpalenie aplikacji typu HBO Max, YouTube czy cokolwiek innego, co w Waszym starym Panasonicu. Tutaj podnoszę rękę. W pewnym momencie Panasonic stwierdził, nie potrzebujecie już HBO, nie potrzebujecie już YouTube'a, nie potrzebujecie już Netflixa. No i ten Smart TV Viera, tak się nazywał ten mój, w gruncie sprowadza się do tego, że ciężko, po prostu muszę sobie przeklikać, żeby wejść w ustawienia. Tyle. A taka wtyczka jest w stanie sprawić, że mój telewizor z powrotem staje się inteligentny, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o matrycę i to, co mi pokazuje, to jest dalej w zupełności wystarczające. Zacznijmy zatem od wyglądu tej wtyczki. Tak jak wspominałem, ta wtyczka wygląda jak przerośnięty pendrive. Przy okazji pendrive'y to już chyba też powoli taka zamierzchłość, kto jeszcze używa pendrive'ów w świecie chmury. Niemniej jednak, tak jak widzicie, jest ona niewielka, naprawdę nieduża i wpinam ją bezpośrednio do HDMI naszego telewizora. O tym jeszcze, jakie są opcje podpięcia, to za chwilę opowiem. Wtyczka jest cała czarna, matowa, ma tutaj napis Realme z tej strony wejście na HDMI, a tutaj z boku mamy wejście na kabel micro USB do zasilania tej wtyczki, bo poza tym, że ona przesyła obraz za pomocą stricte HDMI, to jeszcze musi dostać zasilanie w tym miejscu. A co znajdziemy w samym opakowaniu? Pierwszą rzeczą, którą znajdziemy w pudełku, która się tak mocno rzuca w oczy, moim zdaniem, to jest ten oto kabelek, króciutki kabelek. I pojawia się pytanie, po co nam on jest w sumie? I tutaj jest bardzo dobry pomysł Realme. Dla mnie jako pierwsi coś takiego zaproponowali. Może ktoś inny był, nie wiem, nie widziałem. Oni są dla mnie numero uno. Więc tak jak widzicie, tak jak wspominałem, tutaj mamy wejście HDMI. To wpinamy bezpośrednio do telewizora. Jeżeli mamy nowszy telewizor, który ma gniazda z boków, no to wtedy wpinamy bez problemu, to się chowa za ekranem i wszystko działa pięknie. Ale w części telewizorów, starszych telewizorów, na przykład w moim Panasonicu, jest tak, że to wejście jest od tyłu. I już wpięcie tej wtyczki w ten sposób to jest naprawdę konkretna odległość od ściany, która jest potrzebna, żeby ona się po prostu zmieściła. I często, gdy telewizor jest przyklejony do ściany za pomocą specjalnego stelażu, no to już jest problem. I wtedy wchodzi Realme całe na czarno z tą końcóweczką. Ta końcówka pozwala nam na to, że wpinamy ją bezpośrednio do HDMI, tutaj sobie łączymy i w tym momencie ten giętki element sprawia, że ona nam wisi. Dzięki temu potrzeba o wiele mniej miejsca z tyłu. Jeżeli nawet macie telewizor z gniazdami HDMI z tyłu, który jest przyklejony do ściany, to nadal jesteście w stanie używać tej wtyczki. Dla mnie to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Co poza tym znajdziemy jeszcze w zestawie? W zestawie znajdziecie również kabel USB do micro USB. Ja osobiście jestem naprawdę zwolennikiem USB-C i nie rozumiem, czemu jeszcze jest micro USB w użytku, a czasem nawet mini USB. Serio, jesteśmy w 2022 roku. Realme się wszędzie prezentuje jako właśnie taka marka fajna, innowacyjna, nowoczesna. Zmieńcie rzecz ten kabel. Niemniej jednak, kabel pozwala nam na zasilanie wtyczki, bo tak jak Wam wspominałem przed chwilką, poza tym, że przez HDMI idzie obraz oraz wideo, za pomocą właśnie tego kabla USB idzie zasilanie do wtyczki i ona jest w stanie w ogóle działać. Najczęściej, tak to powinno działać, podłączamy do telewizora zarówno HDMI, jak i USB, dzięki czemu jest on samowystarczalny. Jeżeli Wasz telewizor nie ma wejścia USB, bo są też i takie, no to wtedy musicie mieć zasilacz i podpiąć to bezpośrednio do gniazdka. Więc tak wygląda cały zestaw. A poza tym zestawem mamy jeszcze pilota. Pilot wymaga osobnego akapitu, bo jest naprawdę fajny.
Jest naprawdę fajny, ma jeden minus, ale do niego zaraz przejdę. Zacznę od jego budowy. On już jest tworzony w tym nowym stylu minimalistycznym, jeżeli chodzi o piloty, czyli bardziej tak jak mamy Samsunga, bardziej tak jak mamy wtyczki Xiaomi, mniej niż to, co mamy w LG na przykład, którego ja posiadam, czyli nie mamy koniecznie 16 przycisków do telegazety albo całej klawiatury, gdybyśmy chcieli wpisać na przykład adres jakiejś strony internetowej w ten sposób, albo gdybyśmy koniecznie musimy znaleźć 475 kanał. I przez to pilot jest ogromny i ma bardzo dużo przycisków. Tutaj idzie w minimalizm. Mamy tak naprawdę włączenie telewizora i wyłączenie, bo razem z włączeniem wtyczki możemy zrobić HDMI CEC. Jeżeli macie to w swoim telewizorze i wtedy automatycznie wtyczka wyłącza telewizor, wtyczka włącza telewizor. Nie potrzebujecie wtedy pilota stricte do telewizora. Wystarczy jeszcze wtedy kliknąć tylko w ustawieniach, żeby włączał się telewizor automatycznie na tym HDMI, do którego jest podłączona wtyczka. Taka informacja off-topicowa. Poza tym możemy wyciszyć telewizor. Mamy tutaj joystick z takim żółtym elementem nawiązującym do Realme, bo Realme lubi kolor żółty i to też jest fajne, bo dzięki temu jakby czuję, że to nie wychodzi z jednej tej samej fabryki z Chin, gdzie wszystko leci po prostu identyko, tak jak w dużej części wtyczek, tylko są takie elementy, niuanse Realme, które sprawiają, że faktycznie to jest ich produkt. Sam joystick dosyć głośny. W sumie najbardziej właśnie joystick jest głośny, wygodny, ale słychać każde kliknięcie. Może Wam to przeszkadzać, mi osobiście nie, ale czytałem, że część osób ma z tym problem. Później mamy 3 przyciski funkcyjne. Przejście do menu głównego, cofnięcie się oraz to jest przycisk, którego my iPhone'owcy nie rozumiemy i już tak dawno go straciliśmy, że zawsze jak jest, to jest takie cofnij. Ja nigdy się nie cofam, ja zawsze idę do przodu. I przycisk do ustawień, który nam pozwala zrobić ustawienie. Potem 4 przyciski, które zaczynają wieść prym tak naprawdę w nowych telewizorach, czyli przyciski pod aplikacje. Netflix, Prime Video, YouTube oraz YouTube Music. I tutaj się na chwilę zatrzymam. Po pierwsze, fajnie, że są 4 serwisy streamingowe. Minus taki jest serio, kto ogląda YouTube Music? Ile YouTube musiał zapłacić Realme, żeby to się tutaj pojawiło? To wszystkich 7 ludzi to jest ogółem, jeżeli chodzi o wykorzystanie YouTube Music do tego, żebyśmy, czy ten premium YouTube'a, żebyśmy nie mieli reklam, ok. Ale jeżeli chodzi o porównywanie ze Spotify'em, czy na przykład Apple Music, no to wydaje mi się, że YouTube Music jest naprawdę niszową usługą i tutaj o wiele lepiej powinien być HBO Max, Spotify, to już bardziej moim zdaniem. Tutaj słyszałem, że można przeprogramować te przyciski, żeby sobie móc różne aplikacje podpinać. Ja osobiście nie znalazłem tej funkcji. Może napiszecie mi w komentarzach, gdzie to zrobić. Co nie zmienia faktu, że nadal miałbym trochę problem klikając YouTube Music, żeby mi się, nie wiem, HBO właśnie włączyło. Wolałbym mieć po prostu przycisk do tego dedykowany. I na samym końcu jeszcze mamy głośność tutaj telewizora oraz przycisk asystenta, żeby odpalić mówienie głosowe. No bo mamy asystenta, możemy na przykład powiedzieć, żeby odpalił jakąś aplikację. Sam osobiście tego nie wykorzystuję, mimo że uwielbiam technologię, jakoś mi wygodniej pilotem, ale macie. No i tutaj na sam koniec napis Realme na dole, żeby było wiadomo, że chodzi o Realme. A w zestawie mamy również 2 bateryjki AAA, żeby to wszystko działało. Najbardziej co nie lubię, jeżeli ktoś daje sprzęt bateryjny i nie daje baterii w zestawie. I potem muszę szukać. Realme dało. Więc to wszystko znajdziemy w zestawie z pudełkiem. To teraz przejdźmy do tego, co ma szkodku w środku, czyli jaka jest jego specyfikacja techniczna. Ta przystawka ma tak. Po pierwsze procek 4-rdzeniowy Cortex A35 z taktowaniem 2 GHz. RAMu ma 2 GB, to jest bardzo ważne, i 8 GB samej pamięci. Więc jeżeli chodzi o takie komponenty wewnętrzne, powiedzielibyśmy, malutko, czemu tak mało? No ale to jest przystawka do telewizji. Wy na tym Wiedźmina 4 nie będziecie pykać, sobie będziecie pykać na PC albo na Play, albo na Xboxie, jak chcecie. Tutaj mamy odpalać aplikacje, które odpalają telewizję i to działa naprawdę płynnie i działa bardzo fajnie. Wtyczka od Xiaomi, którą testowałem, ma wyłącznie 1 GB RAMu i to jest przepaść. Tam się wszystko tnie. Przy Realme działa to naprawdę płynnie i ja nie mam problemu. Tutaj czytałem też, że z innymi wtyczkami osoby porównywały, które były też teoretycznie trochę szybsze. Ja mogę porównać chyba z prędkością najbardziej do tej wtyczki Playa, ale tutaj mówimy już naprawdę o sporym urządzeniu. A tutaj mamy taką maleńką wtyczkę, więc jeżeli chodzi o takie mini urządzenia, to Realme raczej wiedzie prym.
Minusem na pewno jest wielkość samej pamięci. To jest tylko 8 giga, więc jeżeli chodzi na przykład o ściągnięcie jakichś filmów albo ściągnięcie większej ilości aplikacji, to już może być problem. Ja osobiście mam te podstawowe aplikacje streamingowe, nawet nie wszystkie, bo tam nie miałem iPli, nie miałem playera, a mimo wszystko już miałem 1,8 giga tam zajęte, 2,8 mi zostało, czyli no już jesteśmy w połowie drogi. Więc tutaj wydaje mi się, że w kolejnej wersji Realme powinno dorzucić coś więcej. Ale jeżeli chodzi o samo to, jak on chodzi, to chodzi naprawdę płynnie. Zresztą za chwilę przejdziemy i Wam pokażę to na żywo. Jeszcze wspomnę tylko o jakości, którą on sobie oferuje. Więc tak, mamy tutaj wtyczkę 4K. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę tych filmów 4K nie ma dużo. Przeważnie mają Netflix, nareszcie mają HBO. Ale mimo wszystko mamy tutaj wsparcie dla 4K, ale też odpalicie bez problemu filmy w Full HD w 1080p i w HD 720 również. Minusem tej wtyczki jest jeżeli chodzi o HDR, no to ona automatycznie wszystko odpala w HDR-ze, nawet jeżeli ten materiał nie jest przygotowany do HDR-u. Możemy też sobie przełączyć, czy chcemy SDR, czy HDR, ale nie ma tutaj tego automatycznego przełączenia. Jak dobrze pamiętam, w Playu było podobnie. Więc tutaj myślę, że też taka mała rzecz do zmiany jest to, żeby ona się dostosowywała do materiału, który przychodzi. Wtedy byłoby naprawdę fajnie. Na te 4K mamy w 60 Hz, więc jak na tak maleńkie urządzenie to jest naprawdę bardzo fajna wydajność. Ta wtyczka działa na Androidzie 11, na Google TV, nie Android TV. Niby niuans, a jednak nie do końca, bo to jest dosyć duża zmiana w interfejsie. Dla mnie interfejs jest czystszy, zdecydowanie czystszy, ustawienia są też fajniejsze. Android idzie w lepszą stronę, chciałoby się powiedzieć, że w stronę tvOS, ale nie. Jeszcze nie idzie w tą stronę, niemniej jednak jest lepiej. I to też jest moim zdaniem zaleta tej wtyczki, to że faktycznie działa już na tym nowszym Androidzie, bo te, które ja posiadam, mimo że są też całkiem spoko, to jeszcze się do niego nie zaktualizowały. Tam dalej mam Androida, więc mogłem sobie porównać Androida z Googlem. Niby ten sam system, ale jest różnica spora. Więc zresztą jak teraz przejdziemy i Wam pokażę, jak to działa na żywo, to zobaczycie, że jest podobnie, ale trochę inaczej. Tak wygląda główny ekran Realme TV. Możemy sobie tak, z lewej strony mamy wyszukiwarkę, gdzie możemy sobie znaleźć filmy, programy telewizyjne i tak dalej. Ja z tego osobiście mało co korzystam, no ale tutaj mamy asystenta i możemy powiedzieć coś, żeby nam wyszukał. Potem z prawej strony mamy główny ekran i tak, tutaj na samej górze podstawowe aplikacje, które możemy sobie poprzenosić. Po prostu przytrzymujemy ją trochę dłużej, klikamy przenieść i na przykład chcemy ją przed YouTube'em. Dajmy na to. Mogę sobie strzałką w tył cofnąć i już mam odpowiednią kolejność. Prime Video, Apple TV, również przed chwilką sobie dodałem HBO Maxa, który jest od niedawna. Wszystkie aplikacje, które byście oczekiwali, no to tak naprawdę na Realme są. To, co jest fajne, to co możecie zobaczyć, to że on działa naprawdę sprawnie. Tutaj nie ma żadnych zacięć, klika się bardzo wygodnie. Idąc dalej, mamy tak, podpowiedzi tego, co jest takiego najbardziej popularnego w danej aplikacji, czy to mamy to, co jest teraz w Prime Video na czasie, to, co jest w Apple TV. Apple TV za dużo nie ma, jak możecie zobaczyć, czy tam jakieś super nowych rzeczy, ale to jest raczej case tej konkretnej platformy streamingowej, mimo że uwielbiam Apple, to tutaj naprawdę nie ma szaleństwa. Kanal Plus, YouTube, Spotify, wszystko to, wszystkie te aplikacje, które mieścią u góry, no to możecie mieć podpowiedzi tych wszystkich serwisów tutaj. Idąc do aplikacji, możemy sobie ściągnąć kolejne aplikacje, no wszystkie te, które znamy z Androida, z Google'a, czyli praktycznie rzecz ujmując, to jest telewizor, czyli głównie aplikacje streamingowe. Możecie też na przykład ściągnąć Kodi, jeżeli chcecie. A w bibliotece no to mamy rzeczy, które on nam podpowiada do obejrzenia i które możemy sobie kupić, na przykład nowego Terminatora, którego w sumie nie widziałem. Co jest fajne, no to mamy ocenę Rotten Tomatoes, czyli jak ludzie określają ten dany film. Na noże ma 97% z Prime Video, a Terminator ten tutaj za 18 zł, no to ma tylko 70.
Gdy sobie przejdę tutaj do Ariela, no to mamy różnego rodzaju, mamy takie menu, lepsze niż przy czystym Androidzie, moim zdaniem. Bardziej mi się podoba ten taki panel. Mamy tutaj powiadomienia, mam możliwość sterowania moim kontem. Tutaj mogę sobie włączyć po prostu jakieś ładne widoczki, które się będą wyświetlały. O, proszę, jaki ładny widoczek. Nie spodziewałem się, że akurat będzie ten, ale widzę, że Google zdecydował się rzucić mi moje własne zdjęcie w trakcie, gdy robię recenzję. Dzięki Google. Idąc do ustawień stricte samego urządzenia. Macie tutaj Google TV. Klikam sobie, że to jestem ja. Przepraszam, tutaj są ustawienia. I mamy tutaj już podstawowe informacje związane z siecią, z kontem i logowanie, z prywatnością, z tym, jakie mamy aplikacje. Możemy tutaj sterować ich uprawnieniami. System, gdzie możemy sobie na przykład zaktualizować nasz Google TV albo sprawdzić, ile mamy jeszcze wolnej pamięci i tak dalej. Mamy możliwość sparowania kolejnych pilotów, jeżeli chcemy. Ja mam tego po prostu zwykłego Realme Sticka. Więc to są takie podstawowe informacje. No wszystko to działa naprawdę fajnie. Możemy sobie odpalać te aplikacje. Wszystko to, czego byśmy oczekiwali od Smart Home. Możemy jeszcze rzucić okiem na pamięć urządzenia. Tak jak możecie zobaczyć, nie ma jej jakoś specjalnie dużo, bo aplikacje, które ja mam zainstalowane, zajmują 1,8, a tych aplikacji jakoś super dużo nie ma. Nie nazwałbym to naprawdę gigantyczną ilością aplikacji, a pozostało mi wyłącznie 2,8 giga. Więc jeszcze kilka apek pewnie dałoby radę, ale gdybyście jeszcze, nie wiem, chcieli na przykład sobie ściągnąć film i mieć go jako na przykład zapisane w pamięci urządzenia, to już byłoby problem. A na przykład moglibyśmy chcieć coś takiego zrobić, żeby obejrzeć sobie w miejscu, w którym jest problem z internetem. No bo jest to mimo wszystko bardzo mobilne urządzenie, więc fajnie wziąć go ze sobą w podróż. Przeklikamy się jeszcze przez przyciski na pilocie, żeby pokazać wam, jak się odpalają poszczególne aplikacje. Zaczynamy od Prime'a. Kliknąłem. Włącza się Prime. Przełączę teraz na Netflixa. Również Netflix się uruchomił. YouTube. Oraz YouTube Music. Proszę. Tak jak mogliście zobaczyć, działa fajnie, działa płynnie, z czym mam problem, ale wydaje mi się, że to jest problem tego konkretnego egzemplarza. Jest taki, że jak mam na przykład drugą też wtyczkę akurat od Orange'a, to często jest tak, że Realme było, nie wiem czy silniejsze, ale w każdym razie, mimo że powinno się odpalać na tamtym HDMI, to przeskakiwało na chwilę na Realme i wtedy widziałem takie bardzo brzydkie pasy z Google TV, jakby coś było nie tak mocno z matrycy, jakby ona się mocno zwiesiła. Poklikanie na paru przycisków na pilocie sprawiało, że ona się z powrotem uruchamiała i OK, ale był ten efekt, a to jest też przy okazji warto wspomnieć, jeżeli chodzi o samo działanie, to gdy jest ona uśpiona, ta wtyczka, to działa naprawdę szybko. Kilka sekund odpala się i fajnie. Gdy ją wyłączycie i włączycie z prądu, no to wtedy około 50 sekund wstaje, więc jest to już czas, który czujemy i po prostu czekamy, aż to się zbutuje, aż się pojawi napis Realme, aż się pojawi takie kręcące logo Google TV. Trochę to zajmuje czasu. Szczególnie, że pewne funkcje tej wtyczki działają w ten sposób, że wymagają jej zrestartowania, więc gdy sobie zmienimy jakąś funkcję numer 1 i czekamy te 50 sekund, przejdziemy znowu do ustawień, zmienimy inną funkcję wtyczki i znowu czekamy 50 sekund, to jest minus. Tutaj myślę, że można by jeszcze trochę podrasować właśnie ten element wstawania wtyczki razem z zasilaniem, ale z takiego uśpienia działa naprawdę spoko. Tą wtyczkę testowałem pod Zakopanem. Pojechałem tam z żoną, więc wiadomo, była miłość z Zakopanem, ale niemniej jednak. Ta wtyczka jest bardzo fajnym rozwiązaniem, to jest dla niej kolejne jakby takie wykorzystanie, o którym chcę wam wspomnieć, właśnie na podróże. Był tam taki telewizor, oldschoolowy telewizor, na którym były tylko i wyłącznie te programy, które powinniśmy oglądać i ten z przekazem, który powinniśmy widzieć wyłącznie, więc wybaczcie, że no miałem ochotę na coś innego sobie obejrzeć i ta wtyczka, bo ten telewizor miał i HDMI i USB, pozwoliła mi właśnie odpalić film, który nie powinienem oglądać na Netflixie i sugerowałem się tytułem. Nie będę wam mówił, bo też obejrzycie i stracicie swój czas.
Niemniej jednak mogłem go sobie obejrzeć. Mogłem sobie wejść na różnego rodzaju aplikacje, mogłem sobie odpalić YouTube'a. A jest to na tyle małe urządzenie, że wrzucicie je do plecaka, nie musicie brać całego dekodera i w podróży w różnych miejscach nawet podpinacie do telewizora i działa. I tylko podpinacie do sieci Wi-Fi w tym miejscu, w którym się znajdujecie, chyba że będziecie jechać ze swojego pakietu komórkowego. Więc tutaj też od razu Wam rzucam, to jest małe urządzenie, ale na tyle sprawne, że jest bardzo fajne w podróży. Realme robi dobre smartfony. Realme się nie zna na telewizorach. Realme się nie zna na wtyczkach do telewizorów. I Realme zrobiło fajną wtyczkę do telewizorów. Ja się pytam, jak? Ten produkt teoretycznie powinien być skazany na porażkę, a powinien być skazany na sukces, bo porównując go z jego największym konkurentem dla mnie, czyli Xiaomi Mi TV Stickiem, to on go bije na kilka długości i w ogóle nie powinniście się zastanawiać, bo to jest przepaść pomiędzy tymi dwoma wtyczkami. Jeśli chodzi o Realme, to mamy wtyczkę, która ma naprawdę soft i hardware skrojony do tego, co potrzebuje. Działa płynnie, ma wszystkie aplikacje, których potrzebujemy. Mamy YouTube'a, Netflixa, HBO Maxa, Amazon Prime'a, wszystkie serwisy streamingowe, które sobie wymyślicie. Oczywiście musicie za nie zapłacić ekstra. To one nie będą w cenie tej wtyczki, ale możecie sobie je oglądać, ją posiadając. Możecie ją wpiąć bezpośrednio do telewizora. Możecie ją wpiąć również za pomocą tej bardzo fajnej przejściówki do telewizora. Ma spoko pilota, mimo że ma tam YouTube Music. Sama wtyczka kosztuje około 280 zł, czyli mniej więcej tyle, ile inne wtyczki, nawet Mi Box S, który jest większy. I poza tym, że Mi Box S jest większy, to nie ma żadnych zalet ponad to, moim zdaniem. Więc to jest naprawdę fajny sprzęt, warty polecenia. Ma kilka mankamentów, o których Wam wspominałem w trakcie tej recenzji, więc zwróćcie na nie uwagę. Ale nadal, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o wtyczkę na Androidzie, to nawet Chromecasta chyba bije. Więc wydaje mi się, że Realme powinien stać się liderem. Myślę, że może mieć problem z tym, żeby się stać liderem przez to, że nikt nie kojarzy ich z tym segmentem. No bo kto idzie i mówi, poproszę wtyczkę do telewizora od Realme? Tylko od smartfonów? No tak, nie? Więc tutaj będą musieli mocno się postarać, żeby ludziom wbić do głowy, że faktycznie też się tym zajmują, bo mają świetny produkt. I moim zdaniem wart swojej ceny i mogę Wam go polecić. Parę mankamentów, Realme do poprawy, bo wtedy będziecie mieli naprawdę genialny produkt. Ja dziękuję Wam za dzisiejszą recenzję. Jak zawsze lajkujcie, subskrybujcie, napiszcie, że mamy fajne nowe miejsce, gdzie nagrywamy filmy, bo wsadziliśmy w nie sporo serducha. I do usłyszenia, do zobaczenia i do zobaczenia w komentarzach, bo na wszystkie staramy się odpisywać. Na razie.